Hej, tu Body Beauty. Cześć, mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj kolejny odcinek z Co piszczy w K-Beauty, czyli przegląd nowości koreańskich na koreańskich półkach. Myślę, że Wam się spodoba ta seria. Już widać po pierwszym odcinku, że całkiem fajnie poszła, ale nie będziemy tutaj przedłużać. Zaczynamy, bo tych nowości jest naprawdę dużo. Tak, Padłyśmy chyba w jakąś bańkę, co? Tak, jest ich bardzo dużo, aż jeszcze wczoraj dodawałyśmy, bo pojawiły się takie bardzo naprawdę nowości, które wyszły wczoraj. No właśnie. Więc trzeba to było dodać, a naprawdę są ciekawe. Ale zaczniemy od pierwszej rzeczy, która jest dość specyficzna i jest to paleta do włosów. Paleta korektorów do włosów. Tak, po sztywcie do włosów od Taga z Daiso doszliśmy do palety, no bo musimy naszą linię włosów wyrównać. Tak. Można sobie poradzić i to, co jest ciekawe, to właśnie to, że mamy tutaj dużo kolorów. Oczywiście, nie czarujmy się, to są kolory dla Koreanek. No właśnie. Więc w większości tutaj mamy czarne, dwa rodzaje brązu, mamy właśnie cool grey, więc taki bardziej wpadający w szarawy brąz. Oczywiście czarny, no i też mamy tutaj puder. Więc jak chcemy sobie troszkę przypudrować, bo nam się przetłuszczyły włosy, to też wszystko można zrobić jedną paletą. Jedną paletą i do tego jeszcze dostajecie przecież pędzelek, więc wiecie, Tak. możecie sobie tam, nie musicie dokupować nic nowego, od razu cały zestaw jest super. I to, co jest ciekawe, to właśnie to nie jest taki puder, bo ja jak zobaczyłam to po raz pierwszy, to mi się wydawało, że to będzie, wiecie, taki puder, a to faktycznie jest taka bardziej konsystencja troszeczkę też oleista, więc można tak sobie wsmarować, to jest takie miękkie, jak widać, jak wkładają tutaj palec, więc no ciekawe. Zdradźmy jaka firma, bo oczywiście A właśnie nie dałyśmy. powiedziałyśmy jaka firma, bo to jest firma, która nie jest aż tak chyba popularna, ale nazywa się Audit. Audit. I oni zajmują się produktami do włosów. Ale ogólnie jak to wygląda, to troszkę mi przypomina Taga, albo może nie Taga, a to Cool for School, te ich produkty. Dobra, to przejdźmy teraz dalej, bardziej takie chyba kosmetyczne nowości, a będziemy lecieć bardziej też markami, żeby było tak lepiej to poukładane. Dokładnie. Zwłaszcza, że też w tych markach pojawia się więcej niż jedna nowość. Zazwyczaj, więc zaczniemy od ulubionej marki Body Beauty, czyli Anua. Ale pierwszy produkt to jest taki produkt, który wydaje mi się mógłby Cię zainteresować. Tak, bo jest to piliaren i to krem. Mnie zainteresował, chociaż ja nie do końca jestem fanką Anui, tego piliarenu serum, dlatego że ono jest takie bardzo wodniste, bardziej przypominające taki hialuronowy, bo on jest połączony właśnie z hialuronem. Tak, i ponoć tam zawartość tego piliarenu jest dość niska. Jeśli patrzymy na ten krem, to wydaje mi się, że on też jest bardziej taki, może nie dla osób z tłustą, nie dla osób ze suchą skórą, tylko właśnie bardziej z tłustą, Tak. bo jest bardzo lekki. I jak patrzyliśmy na cenę, to jeszcze mniej mnie zaczęło interesować, bo naprawdę są drogie te nowości z Anui, jeżeli chodzi o piliaren. Prawda? Dobra, to kolejna nowość z Anui to Cushion. Czyli widać, że Anua też trochę zaczyna wchodzić w kolorówkę, a może by chciała. I to jest taki pierwszy krok właśnie w tym kierunku. I w ogóle ostatnio dużo zaczyna się mieszać pomiędzy tymi markami kolorówkowymi, można tak powiedzieć, i kosmetycznymi, bo Tak. kolorówki wchodzą do kosmetycznych, a kosmetyczne do kolorówki, więc zaczynają się tak bardzo mieszać i te produkty wypuszczać nawzajem. Chyba chcą podkraść trochę swojego rynku. A wydaje mi się, że właśnie pierwszym takim krokiem jest wypuszczenie Cushion'a. Bo jak patrzymy na inne marki, to właśnie my robimy pielęgnację, a teraz Cushion. Tak. Więc zobaczymy, czy będzie w ogóle ten Cushion popularny. I kolejna nowość to w ogóle coś, co chyba bardzo dużo osób zaciekawi, czyli maski kolagenowe. Tak, kolejna marka, która wchodzi w maski kolagenowe, widać, że każdy chce utknąć trochę to, co ma Biodance. Mogą być ciekawe, więc chyba warto przetestować. I jakie mamy rodzaje? Najpierw mamy taka, która mogłaby Ciebie zainteresować, czyli tą z wodą ryżową, która ma pomóc właśnie z ceramidami, wzmocnić barierę hydrolipidową naszej skóry. Druga to taka typowo dla mnie, czyli po prostu kojąca, łagodząca zmiany z pstroiską sercową. Właśnie, z tym bardzo znanym produktem ogólnie od Anui. No i trzecia oczywiście nie mogło zabraknąć tej Peach Niacinamide,
czyli no taka rozjaśniająca. Tylko widać właśnie w jaką Anua idzie, w którym idzie kierunku. Mi się wydaje, że ona idzie mocno na zagraniczny rynek już teraz, coraz bardziej, bo te ryżowe raczej produkty nie są aż tak popularne w Korei. Do tego te peach niacinamid raczej jest bardziej popularny na zagranicznym rynku niż tutaj w Korei. Do tego myślę, że kusiony także będą bardziej na zagraniczny i spodziewam się dużej palety kolorystycznej. Tak, mi się wydaje, że oni właśnie chcą trochę iść w Tirtira. Zobaczymy. Jak na razie, jeśli idzie o te maski kolagenowe, to ja w ogóle nie mogłam ich nigdzie znaleźć w Korei, a są na przykład sprzedawane już na Amazonie. Więc to też o czymś świadczy. Też na oficjalnej koreańskiej stronie nie ma tych produktów. Wow. Ale Kuszyn jest. Więc no widać, że te marki po prostu starają się już bardziej konkretnie skupić na konkretnym rynku, jeśli idzie o dane produkty. Zobaczymy. Tak. Ale teraz bardzo ciekawa nowość moim zdaniem, czyli PDRN od VT. Oni rozszerzają tą swoją linię. To co produkty, które oni już mieli w tej linii, to na pewno była ta esencja, oczywiście, którą ja bardzo lubię, i też była ta maska hydrożelowa. Ale teraz weszło ich więcej, tych produktów, więc co my tutaj mamy? Na pewno mamy nowe serum. To jest z PDRN właśnie i Sicom. Więc to oprócz tego, że ma łagodzić, to jeszcze ma do tego pomóc w niwelowaniu, kojeniu naszych takich przebarwień, tych takich wyprysków, więc to jest dodatkowa ciekawostka moim zdaniem. W ogóle to jest takie bardziej konkretne jeszcze serum, bo mamy tutaj peptydy, mamy te egzosomy i generalnie wydaje mi się, że ono powinno być jeszcze bardziej takie konkretne niż ta esencja. No, jestem Więc ciekawa, no. wydaje mi się, że właśnie dla osób z suchą skórą, takich jak Martyna, spokojnie ta ampulka prawdopodobnie mogłaby się sprawdzić. Tak, i do tego może dla osób, które właśnie jeszcze mają problemy z wypryskami, tak jak ja, bo do tej pory no nie ma takiego produktu, który by się zdał 100% dla osoby o suchej skórze. Więc tutaj Może, no i też wydaje mi się, że dla dojrzałej skóry, bo mamy ten dodatek peptydów. tak. Do tego też pojawił się krem. Krem jest dość drogi, no ale generalnie VT, ta cała Nowa seria, linia, nie? Tak, z PDRN-em no nie jest tania, więc tutaj też pytanie, jaki ten krem ma konsystencję, bo ja nie wiem, tutaj wygląda bardziej na taką żelową. No właśnie. Więc troszkę tak nie wiadomo, w którym kierunku VT idzie, czy bardziej właśnie takich pełnych produktów dla dojrzałej i suchej cery, czy idą właśnie znowu w kierunku bardziej takiej cery, która potrzebuje jednak ukojenia tłustej albo mieszanej, więc ciężko tutaj. Tak, prawda jest taka, że to trzeba byłoby wypróbować. Tutaj też kolejną taką nowością jest właśnie ten taki glow stick, czyli po prostu, nie wiem czy w ogóle takie rzeczy były popularne w Polsce i czy Wy o tym słyszeliście, ale w Korei swego czasu były właśnie te kolagenowe sticki bardzo popularne. Czyli po prostu to jest taki produkt, który można używać pod makijaż, na makijaż. No to nie jest, tak naprawdę no to jest część pielęgnacji, czy to jest niezbędna część? Nie. Ale to, jak na przykład macie tutaj problemy ze zmarszczkami gdzieś z odwodnioną skórą, no to za każdym razem, kiedy Wasza skóra tego potrzebuje, możecie sobie porodować. Ja szczerze powiedziawszy nigdy nie byłam fanką takich produktów, bo jako osoba, która ma skórę trądzikową, zawsze mnie to tak trochę zniechęcało. Wiecie, przez wzgląd na bakterie i tak dalej, że to roznosi się wszystko, więc ja nigdy nie próbowałam. A co Ty o tym myślisz? Spróbowałabyś? Czyli wiesz co, no ja się zastanawiam, właśnie ja też się trochę tego obawiam, nie? Bo ja też zaczęłam mieć, przez to, że używam bardzo gęstych produktów, zaczynam mieć większy problem raczej z wypryskami. No niestety, zauważyłam to i też się trochę tego obawiam. Do tego mogłoby się to sprawdzić na przykład do wiesz, mojego czoła, które przez cały czas czuję. Ale czy mgiełka wtedy nie zaradzi coś z tym problemu, więc widzicie, to jest ciężki temat, te glow sticki. Ja wiem, że one się bardzo popularne zrobiły przez dramy i dlatego część osób, które oglądały dramy, słyszały o tym, ale czy jest to warte? No nie wiem, no ciężko to powiedzieć. Też to jest, ja się zastanawiam, czy to jest jakiś taki powrót trochę, bo prawda jest taka, że te sticki trochę tak zdobyły bardzo dużą popularność, potem ona trochę zanikła i teraz... Czy to będziemy mieli powrót, to zobaczymy. Tak, czy będziemy mieć powrót, czy zrezygnując z tego, zobaczymy. A to coś, co naprawdę Martynę ciekawi. Tak, bardzo mnie to ciekawi, bo to jest Daily Mask
Speedy Arenem od VT i naprawdę mnie bardzo zaciekawiły te maseczki. Jestem ich naprawdę, no nie, kupię. Bez kitu kupię i tyle i nie ma co tu gadać, więc przetestuję, pokażę Wam jak one wyglądają i czy są warte. Zobaczymy, bo jestem też ciekawa konsystencji, czy to będzie bardziej taka mleczna, czy raczej pójdzie to w stronę taką typową na serum. Bardziej wodnistą, Taką nie? wodnistą. Mnie też to właśnie ciekawi, bo na przykład w przypadku takiej tłustej skóry codzienne, takie mleczne maski, no to może się nie sprawdzić. No ale tutaj też właśnie pytanie, w jakim kierunku oni chcą iść z tą całą właśnie, serią. No zobaczymy, czy chcą po prostu iść tak, wiecie, po środku, żeby to się sprawdziło niby dla każdego. Zobaczymy. Jak Tak. Martyna przetestuje, da nam znać. To, co jest ciekawe, to generalnie teraz VT wypuściło dużo masek w wielopakach. I też wypuścili coś bardzo specyficznego, co się nazywa Skin Pack. I to nie są jakby toner padsy, to też nie są te maski codzienne, to jest, ja nie wiem co to jest, to generalnie jest polecane do używania przed makijażem. Jak widzicie tutaj na zdjęciu, pokrywa właściwie połowę naszej twarzy, tak tutaj od oka do brody. I w tych opakowaniu jest tego 100, więc całkiem sporo. To wygląda jak mokre chusteczki, takie małe opakowanie. Tak właśnie. I ja nie wiem, co to ty myślisz? Czyli, wiesz co, może to ma być jakiś taki travel pack? Może to ma iść w taką stronę, że możesz wziąć właśnie takie ala maseczki codzienne, sobie nałożyć przed makijażem, żeby lepiej to wyglądało, a przy okazji wrzucić to do torebki i nie musisz się niczym przejmować. Tylko mało kiedy robimy na mieście na przykład makijaż. No właśnie, to jest już dość specyficzne, bo dużo osób, jak robiłyśmy filmik o toner padsach, to mówią właściwie po co tego używać jako maseczki. No i w pewnym sensie to jest prawda, no niektórych to może generalnie nie zachęcać. Ja na przykład lubię, ale tutaj to już jest takie coś pomiędzy właśnie toner padsami a maseczką. Ja się zastanawiam, czy już nie lepiej wtedy faktycznie używać maseczki codziennej. No bo wtedy mamy na całą twarz, a nie tak na takie kawałki. A co zresztą? Może to jest dla osób, które tak naprawdę mają problem tu z nawilżeniem albo z jakimś takim, wiesz, żeby to porządnie wyglądało pod makijażem. Może dlatego. Ja często tak mam, że jak moja skóra jest trochę podrażniona, to na policzkach mi wychodzi takie zaczerwienienie tutaj. No więc wtedy sobie używam toner padsów. No generalnie spoko pomysł, ale to już naprawdę takie szukanie nowości trochę nie że na siłę, bo to nie jest negatywne w takim sensie, bo to może być dobry pomysł i może te toner padsy znikną i pojawią się tylko takie większe. Zobaczymy. Ale no to było coś, czego ja się nie spodziewałam. Raczej ja się trochę dziwię, że one są na policzkach, a nie właśnie bardziej w tych miejscach, które tak naprawdę najgorzej wyglądają pod makijażem. Czyli na przykład tu strefa nosa, tu ta okolica, tu ta broda, za każdym razem albo się wyciera, albo tutaj się zaczyna coś tam robić. No nie wiem, dla mnie na policzkach jest najmniejszy problem, ale to właśnie może mi się wydaje, że od skóry. Właśnie, że to zależy od skóry, bo jak macie suchą skórę, tak może być, ale jak macie tłustą albo na przykład mieszaną, że te policzki potrzebują nawilżenia, ale tu się Wam przetłuszcza. A, strefa T. No może strefa też T. Dobra. Są też 3 rodzaje, my tutaj wyświetlimy Wam, bo już nie będziemy gadać o tak, nie wszystkich. będziemy już ich omawiać. Kolejna rzecz to właśnie przerażająca rzecz, moim zdaniem. TX Toning, maseczki codzienne. I tak, Martyna, co Ty o nich myślisz? Powiem Wam szczerze, że myśmy kupili ten TX Toning. Monika używała tą większe opakowanie i zużyła. Ja użyłam raz ten TX Toning i powiedziałam, że no na ten sam mojej skóry to nie jest dobry produkt. To jest tak wysuszający produkt, tak ściągający produkt, że ciężko go nałożyć na podrażnioną, suchą skórę. Więc nie polecam. Ja szczerze powiedziawszy mam zupełnie inny typ skóry, ale ja też nie polecam, a to w związku z tym, że moim zdaniem ten produkt zrobił absolutnie nic. Mój mąż ma spore przebarwienia na twarzy, więc ja nie byłam w ogóle tego produktu w stanie używać zbyt często, codziennie nie dało rady, bo nawet moją skórę on tak w pewien dziwny sposób podrażniał i ona się w ogóle nie przyzwyczaiła. Pod makijażem wyglądał to fatalnie. Naprawdę w ogóle nie współgrał z innymi kosmetykami w mojej pielęgnacji i mój mąż ma tutaj takie spore przebarwienia, więc myślę sobie, sprawdzę na nim, czy będzie jakiś efekt rozjaśniający. To jest twój królik. Tak, mój królik doświadczalny, ale zupełnie nic. I nawet zapytałam się go, co on myśli o tym produkcie i mówi, że naprawdę nic nie zrobił. A jak już nawet on tak mówi, to znaczy, że To naprawdę, znaczy, że już naprawdę nic nie zrobił. że naprawdę już nie zrobił, bo on zazwyczaj ma, wiesz, taką odpowiedź typową, no spoko jest, no przyjemny, bo ja na przykład zawsze tak, o patrz jakie fajne, no
tak, a już tym razem nawet on tak powiedział, więc no nie wiem, ja akurat tej serii no nie jestem w stanie polecić, może maski są trochę inne, ale jeżeli Wy próbowaliście właśnie te esencje TX Toning i Wam się sprawdziły, to dajcie nam znać. Tak. Kolejny temat to myślę, że ciekawy, który nadal jednak jest takim hot topiciem w Polsce, tym bardziej, że po ostatnim naszym filmie o nowościach dowiedzieliście się o tym, że Everline wypuściło swoje spikule i w Korei ten temat nadal jest, może nie na topie, bo już trochę przygasł, ale nowe produkty nadal wychodzą, dlatego my tutaj także Wam o nich powiemy. Tak. I wydaje mi się, że ten pierwszy produkt, o którym powiemy zaraz za chwileczkę, może bardzo wiele z Was zaciekawić, bo Medicube, z tego co widziałam, jest w Polsce popularnym produktem. Właśnie ten ze spikulami, ta pierwsza wersja, ta niebieska właśnie z kwasami. A teraz wypuścili taką ciekawszą wersję, moim zdaniem, czyli wersję z PDRN-em i kolagenem. Czyli ona w ogóle, z tego co ja tutaj wyczytałam, są dwa rodzaje. Pierwsza to właśnie, którą można używać bodajże 2000, można tego używać codziennie i 7500 ppm do używania co 3 dni, więc to już jest bardziej po prostu dla takich osób, które mają doświadczenie ze spikulami. To, co jest ciekawe, co na przykład Martynę by mogło zachęcić, ten PDRN jest pochodzenia zwierzęcego. Tutaj mamy naprawdę dużo fajnych takich anti-aging składników. Jest właśnie z egzosą, jest niskocząsteczkowy kolagen, są peptydy, kwas hialuronowy. Generalnie to jest ampułka, która ma też pomóc rozjaśnić naszą skórę, pomóc uelastycznić i w ogóle jak się starzejemy, to są takie obszary naszej twarzy, które tracą trochę jakby zanikają, na przykład policzki mogą trochę się zapadać. A, tak, Wiesz, tak, o co tak, chodzi? oczywiście. Że po prostu i ten produkt ma pomóc jakby tej skórze się zrobić takiej gęstszą, bardziej też uwypuklić na przykład policzki, więc wydaje mi się, że no bardzo ciekawy produkt. To coś mi podobnie brzmi do tego bocha, którego ja mam teraz z kolagenem, który także jest bardziej przystosowany do dojrzalszej skóry. Tak. Widać też taki trochę trend w koreańskich kosmetykach, że też zaczynają trochę skręcać, może nie skręcać, ale chodzić się na dwa kierunki, czyli dla tych młodszych i dla tego starszego odbiorcy. Co jest bardzo ciekawe i dla takiej skóry jak moja, która raczej woli te bogate kosmetyki, się cieszy. Tak. No i też umówmy się, że jak już jesteście po 30, to czemu nie zacząć właśnie wprowadzać takich kosmetyków, które miałyby ten proces starzenia się spowolnić, a ten produkt też ma oczywiście pomóc z redukcją różnych przebarwień, więc jak macie trądzik, też wydaje mi się, że spokojnie może się sprawdzić. Tak, lepiej zacząć wcześniej niż za późno. Dokładnie. Jak to się mówi. Dobra, kolejny produkt to już jest Self Fusion C, czyli VitaShot. Tak, czyli tutaj mamy po prostu serum z witaminą C. To jest, generalnie tutaj jest kwas askorbinowy, 15%. Można używać tej ampułki i rano i wieczorem. To jest ciekawe, że mimo tego, że są te spikule, można ich używać rano. Więc z tego ja wnioskuję, że ich nie jest aż tak dużo. Bo na przykład mamy Viti Riddle Shot 50. Bo masz 300 shot. Tak, tylko właśnie tutaj pytanie, jak oni to wszystko, wiecie, mierzą. Tylko właśnie się zastanawiam, 15% witaminy C rano i wieczorem? No trochę też taki ryzykowny. Wydaje mi się, że tutaj po prostu bardziej oni mówią, że oczywiście możecie używać 2 razy dziennie, ale że po prostu jak ktoś chce, to może używać rano, jak ktoś chce, to może używać wieczorem. Tylko rano oczywiście nie można zapomnieć o użyciu SPF-u. Tutaj mamy też właśnie glutatión, kwas hialuronowy, pantenol, więc te składniki też mają tak, zwłaszcza pantenol i kwas hialuronowy, trochę równoważyć to, więc ta ampułka ma też nawilżać. Czyli to jest też taka bogata ampułka, nie? Więc trzeba też sprawdzić, czy na przykład nie będzie nas za bardzo, wiecie, zapychać, czy podrażniać, więc trzeba sprawdzać i uważać. Tak, no ale na pewno dla fanów Self Fusion C, jeżeli nie boicie się używać właśnie spikul z takimi składnikami jak retinol albo witamina C, no to można spróbować. Tak. Kolejnym produktem to myślę, że duże grono ślimaków, fanów ślimaków się zainteresuje, a wiem, że nadal jest silne grono w Polsce, bo Viti razem z marką jaką? Oh dear. Oh dear wypuściło spikule z ślimakiem.
To, co jest ciekawe, tutaj w ogóle moim zdaniem to jest turbo ciekawe, że po pierwsze oni wypuszczają ten produkt z inną marką. Ta marka nie jest aż tak popularna. Ona jest troszeczkę premium, ale też tak nie do końca. Więc to już samo w sobie jest ciekawe, bo czemu nie wypuścili sami? A drugie właśnie, że jednak z mucyną. Gdzie wydawałoby się, że to nie jest składnik, który teraz w koreańskiej pielęgnacji jest bardzo popularny, ale pytanie, czy to jest jakaś próba powrotu? No właśnie, będziemy obserwowali to na pewno i damy Wam znać, czy jednak ten ślimak powraca, czy nie, ale do tego czasu jeszcze wracamy do Cellfusion C. Tak. Cellfusion C, które ostatnio nam wyskoczyło także w social mediach i jest to Glass Skin Collagen Mask. Coś bardzo ciekawego, bo dla wszystkich fanów, którzy kochają Glass Skin, to tutaj będzie chyba jego bardzo dużo. Tak, no i generalnie tutaj mamy 3 rodzaje kolagenu, witaminę B8. Ja jestem ciekawa generalnie tego produktu. Też z tego co wiem mają serum. Mają serum i jest jeszcze jeden produkt z tej linii, ale ta maska, no naprawdę, i to jest chyba pierwsza z masek takich kolagenowych u Cellfusion C. Właśnie chciałam to powiedzieć, że chyba jeszcze nie mieli swojej maski kolagenowej i to z takim produktem, bo większość jednak idzie w te takie klasyczne maski kolagenowe, a tutaj widać, że ma takie konkretne zadanie ta maska. Czyli Glass Skin. No ogólnie maski kolagenowe są znane tego, że mają wyciągnąć tą właśnie taką poświatę, tak, nie? ten blask. Ale to, co jest ciekawe, generalnie Cellfusion C jest chyba bardziej mimo wszystko popularne na rynku koreańskim niż rynku zagranicznym. A to jest taka typowo Glass Skin, taki bardziej wydawałoby się... Na zagraniczny rynek, nie? No widać, w którą stronę idą marki. Dobrze, kolejny produkt od Cellfusion C jest krem, który został upgrade'em. Tak, czyli mamy tutaj właśnie jakiś taki bardziej renewal, zmieniła się szata graficzna i też trochę składniki, bo teraz dodali, że to jest Cica Calming Down Cream, bo z tego co wiemy, to ten Calming Down Cream w niektórych kręgach właśnie internetowych jest popularny nawet i w Polsce. On jest dość drogi w Polsce bodajże. Tak, z tego co kojarzymy, tak. Ja z tego co widziałam, dziewczyny na social mediach informowały, no to on naprawdę dużo kosztuje. Chyba 160 zł kosztował. To tutaj w Korei on raczej nie jest jakimś najdroższym produktem. Tak, chociaż to też oczywiście zależy, gdzie go kupujecie, ale z tego co ja widziałam, już ten renewal jest troszkę droższy. To co jest fajne tutaj, że oni mają ten refill, więc po prostu są te wymienne wkłady. No i tutaj generalnie wcześniej był tylko, jak to się nazywa? Wcześniej był tylko ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, a teraz poprzerabiali to na jakieś tam bardziej skomplikowane rzeczy, które mają działać lepiej. Właśnie mamy tekę i tak dalej, i tak dalej. Ale najciekawszy produkt chyba i też najdroższy, bo on w Korei nawet jest bardzo drogi, to właśnie mamy te małe ampułki z PDRN-em. Tylko właśnie... One bodajże kosztują 600 zł. Nawet u nas w Korei. Prawie 600. O matko! Albo 300. Nie pamiętam dobrze, sprawdzę to. Ale z tego co kojarzę, naprawdę były drogie. Wydaje mi się, że około 600 zł. No to chyba nie przetestujemy. Tak, chyba nie przetestujemy, ale to właśnie widać, jak ta marka Cellfusion C w Korei jest dość... Mają tańsze produkty, które na przykład za granicą są drogie, ale mają też drogie produkty. I one generalnie są w Korei drogie. Dokładnie. To generalnie jest marka, która... No nie wiem, ona za granicą jest, jak z tego co ja patrzyłam w Polsce, to ona właśnie słynie z bycia taką premium i w ogóle w Korei nie do końca tak to wygląda. To nie znaczy, że to jest zła marka. To jest taka porządna marka, ok, ale oni mają faktycznie swoje produkty, które sprzedają właśnie po prostu ludziom, nam, konsumentom, a też mają takie produkty typowo do salonów i to są zupełnie dwie inne linie. Tak. Teraz też kolejna ciekawa nowość bardzo, zwłaszcza chyba dla Was. Nie wiem, czy tutaj mamy jakichś fanów Cosarex. Tak, bo wracamy ponownie nie tylko do Cosarexa, który jest popularny w Korei, w Polsce, ale także znowu wracamy do śluzu ślimaka, czyli do mucina. Tak, i tutaj to, co jest fajne, mamy połączenie właśnie z maską hydrożelową, kolagenową. Mnie ten produkt bardzo ciekawi. Generalnie tutaj mamy 25% tej mucyny, więc dość sporo. Oczywiście niskocząsteczkowy kolagen, niacynamid, kwas hialuronowy, kwas pacha, ceramidy, betaina, lantoina, więc po prostu naprawdę takie fajne składniki.
I ja jestem ciekawa tej maski. Generalnie i właśnie najbardziej popularnym produktem za granicą jest ta esencja A z mucyną. Ja jej używałam, dla mnie była ok, ale to nie był, wiecie, taki jakiś produkt, który odmienił moje życie zupełnie, ale maska bardzo mnie ciekawi. Znaczy w ogóle te nowości ze śluzem ślimaka troszkę inaczej są prowadzone niż te stare produkty. Kiedyś to naprawdę całe serie pełne były, a tutaj pojedynczo wprowadzane są przez marki, które są znane raczej mocniej za granicą niż w samej Korei. Chociaż VT oczywiście jest znane tutaj przez Riddle Shot, ale Riddle Shot. Reszta produktów jest taka okej. Chociaż wydaje mi się, że właśnie po tym Riddle Shocie na pewno Większe jest zainteresowanie, jest nie? większe zainteresowanie, zdecydowanie. Ale chodzi mi właśnie o to, że raczej VT jest także znane za granicą i Cosrx także jest bardziej moim zdaniem za granicą i widać, że one swoje produkty takie renew z muciną zaczęły wypuszczać, więc naprawdę te produkty też wydają mi się bardzo ciekawe, więc może zachęcą także tego koreańskiego konsumenta. Tak. Wydaje mi się, że to, co na pewno zachęci koreańskiego konsumenta, to są te właśnie płatki pod oczy z peptydami i kolagenem. Tutaj też mamy dość spoko, dużo fajnych składników, jak na przykład niacynamid, adenozyna, kafeina, więc właśnie to są płatki, które też mają zrobić wszystko pod naszymi oczami. Nie dość, że mają uelastycznić skórę, zredukować właśnie widoczność zmarszczek, zredukować właśnie te przebarwienia. Nie przebarwienia, tylko jak to się nazywa? Cienie pod oczami. Cienie pod oczami mają zredukować, więc płatki, które mają zrobić wszystko. I też widać właśnie, jak te peptydy są w Korei takim modnym składnikiem teraz. Że Tak. coraz bardziej właśnie pojawiają się w większej ilości produktów. Dobra, kolejny produkt to jest oczywiście produkt, który jest znany przez swoje koleganowe maski. Temat, który chyba będzie przez cały czas koleganowe maski. Tak, no ale to widać, że nie gaśnie popularność kolagenowych masek. Zgadza się. I mamy od Biodance. Tak, mamy kolejne 2 rodzaje padów. I to jest produkt, który mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo zachęca, bo ja naprawdę zakochałam się absolutnie w tych niebieskich. Tylko, no wiecie, trzeba je kupować na przecenie, bo to nie są tanie produkty. A teraz właśnie wprowadzili te 2, czyli oczywiście zielone dla skóry z problemami trądzikowymi, różnorakimi problemami z właśnie zaczerwienieniami. Też, które mają ukoić naszą skórę, pomóc właśnie wyrównać ten balans naszej skóry, jeśli idzie o produkcję sebum. No i witamina, czyli rozjaśniające z niacynamidem i tak dalej. A Ty skusiłabyś się na jakieś? Wiesz co, najbardziej bym skusiła się na te, które Ty masz i testujesz, ale jak już bym miała coś kupić, to pewnie te zielone, bo jednak z wypryskami mam problem, raczej z rozjaśnieniem nie, dziękuję. Niacinamid i jeszcze nie, poczekaj, zła swoją kolej. No i generalnie właśnie fajnie, ja czekałam, a powiem Wam, że ja naprawdę czekałam na te produkty, nawet Ci wspominałam, kiedy wypuszczą kolejne 2 rodzaje, bo mnie chyba bardziej niż te maski z Biodance teraz wciągnęły te toner padsy, no przez to, że już je przetestowałam i naprawdę są fantastyczne. Tak. Więc jak jesteście w Korei, to sobie kupcie te niebieskie, kupcie je sobie. Naprawdę Nie fajne będziecie są. żałować. No, bo jeszcze tak na rynku nie są ogólnie dostępne te z Biodance, te nowości. One chyba, wiesz co, weszły właśnie wczoraj. O, czyli już można... Wczoraj weszły, tak. Tylko nie, no pytanie jak z dostępnością w sklepach, tak fizycznie, ale wydaje mi się, że za parę dni się zaczną pojawiać. Bo niektóre z tych produktów, które Wam przedstawiamy, to są takie nowości, że jeszcze możecie nie Tak. spotkać ich w Olive Young, czyli... Albo nawet w internetach. No. Możecie ich jeszcze nie kupić na zagranicznych stronach, ale spokojnie one się w końcu pojawią. Jeszcze jeśli idzie o te pady, to ja dodam, że to co jest też fajne, to że one nie zawierają ani dodatków zapachowych, ani jak macie na przykład problem z tymi płatkami czy maskami, które mają ochłodzić naszą skórę, one często zawierają mentol i to niektórych podrażnia. A tutaj nie mamy tego dodatku, a one mimo wszystko spoko chłodzą. Fajnie. Dobra, teraz przechodzimy do bardziej takich marki makijażowej, bo mamy Esport. Tak. I to, co jest ciekawe, wydaje mi się, że to nie tylko oni, ale to był taki przykład, który znalazłyśmy, że widać, że nawet te marki makijażowe, które są głównie sprzedawane w Korei, zaczynają rozszerzać gamę kolorystyczną swoich właśnie kuszionów. Tak, co prawda to nie jest jakaś gama kolorystyczna dla każdego typu skóry, jak na przykład Tear
prowadziło, Tak. ale to jest duży krok moim zdaniem na koreańskim rynku. Dokładnie, widać, że idziemy To do jest przodu. ogromne. Oczywiście, jeżeli macie bardzo ciemną skórę, no to niestety nie znajdziecie właśnie w tym Espoir nic dla siebie, ale przynajmniej mamy do tego Ginger, czyli 26, czyli Który już taki jest już- brązik. Tak. I tutaj faktycznie widać, że już więcej niż połowa jest taka dość ciemniejsza, więc Widzimy, naprawdę. w którą tą stronę idzie, ale też się zastanawiam, czy to nie jest jeden z powodów, który też myślę, że tutaj powinnyśmy poruszać, to, że Olive Young otwiera swój pierwszy sklep w Ameryce, Dokładnie. gdzie jednak nikt nie stara się mieć bladszej skóry. Prawda, no, Tłumacz. chcemy dopasować właśnie odcienie do naszej skóry. A żeby nie wypuścić tam tylko i wyłącznie właśnie te marki, wypuścić, które na przykład Tir, żeby był tylko tam dostępny w miliona odcieni, ale widocznie inne marki też chcą wejść w ten rynek amerykański. Ale właśnie dzięki temu być może te marki po prostu staną się bardziej przystępne dla większej ilości osób, Zgadzam się. więc why not? Why not? Dobrze, a wspomniałyśmy o Tirtirze i czemu by nie wspomnieć tutaj o nowości Tirtira. Tak. Czyli Tirtir rozszerza swoją gamę produktów Tak. o takie... Do ust, po prostu. Cała masa produktów do ust. Pierwszy to mamy na przykład Tak. olejek My Glow Lip Oil. I one też mają dość ciekawe kolory, bo mamy właśnie przezroczysty, czerwony, no takie oczywiste, ale mamy też fioletowy i właśnie taki bardziej miętowy. Tak. Ja w ogóle się zastanawiam, bo właśnie te glow oil nie są aż takie popularne tu w Korei. Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj, jeśli idzie o koreańskie marki, nie aż tak, ale tutaj właśnie dużo osób używa tych zagranicznych, takich bardziej premium, na przykład Diora czy coś, to używają, więc Może. Chociaż no, nadal Tir nie jest tą przodującą marką w Korei. prawda. I w ogóle dalej u nas w Olive Young nie ma Tirtira. Nie ma. Nie ma kusionów, ale ja jestem ciekawa, bo może na przykład te produkty do ust zaczną wchodzić. I wtedy może wejdą też właśnie produkty typowe dla Tirtira, bo naprawdę tego mlecznych tonerów też nie znajdziesz. W ogóle tej marki ledwo znajdziesz tutaj na Olive Young w stacjonarnie. Nie ma jak przetestować tego. Prawda, no oczywiście jeżeli mieszkacie w Korei, no to możecie sobie zamówić, no ale jak przyjeżdżacie jako turyści, no to musicie iść do sklepu Tirtira, co no też nie jest aż tak wygodne. No tak, możesz zamówić, ale pamiętaj, no jak to sprawdzisz ten kolor? No prawda, nie sprawdzisz, No, nie sprawdzisz. chyba że pojedziesz do Seulu, nie? No właśnie. I specjalnie kupisz. Ale właśnie drugi produkt, Do ich pop-up store. no tak, drugi produkt to jest produkt, który mnie ciekawi, to jest Waterism Glow Melting Balm. I właśnie on ma tutaj takie drobinki. Wygląda ładnie, szczerze powiedziawszy. Trochę dziecinnie, ale znaczy nie, że dziecinnie, bo nie używają może takiego słowa, ale po prostu tak trochę, jakby to określić. Younger age. Tak, właśnie dla trochę młodszego odbiorcy, ale nie na tyle, żeby właśnie ktoś Nie jest to Hello Kitty, jak niektóre produkty. Tak, więc spokojnie myślę, że osoba w każdym wieku może używać. Bardzo mi przypomina ten produkt, który był popularny swojego czasu od Romand i to naprawdę nawet w Polsce widziałam osoby, które używały tego produktu. Więc wydaje się ciekawy, ja mogłabym się też zainteresować, tylko jakby był dostępny i mogłabym przetestować kolory. Zobaczymy, Prawda. bo widziałam ostatnio stoisko Tirtira. Tu nie chyba na Somian, To nie jest tak źle. ale to jest takie bardzo małe stoisko. Wciąż pojawiło się. Takie jak nasz stół. Tak, pojawiło się. Dobra, kolejny produkt to oczywiście Glow Tint. No to tutaj taki typowy tintik koreański i też Watermelon Lip Balm. Tutaj to opakowanie mi się bardzo podoba na przykład. Jest bardzo fancy. Bardzo Drogo fancy. wygląda, bardzo drogo wygląda. Ciekawe w ogóle kolory, jestem ciekawa jak one będą się zachowywały właśnie czy one w ogóle będą widoczne. One właśnie to jest chyba ten taki typ koloru, który ma zmieniać właśnie trochę pod wpływem pH kolor, dopasowywać się. O, to może być ciekawe, no. Zaciekawiło mnie. Dobra, przechodzimy teraz chyba do ostatniego produktu, który jest dla mnie szokującym produktem. Naprawdę jest szokującym produktem. Ja
Nie jestem w stanie tego użyć, może Monika będzie chciała przetestować, ale ja dziękuję, do widzenia. Ja bym właśnie chciała przetestować, a mowa tutaj o sauna mask. I to jest maska, którą nakładamy sobie na skórę i która ma właśnie mieć, po prostu nam ją nagrzać, jakbyśmy byli w takiej saunie. Więc ja widziałam, że oni polecają, żeby to właśnie pod prysznicem nałożyć i potem sobie zmyć. Przeraża mnie to. Ale właśnie ja jestem ciekawa, na ile, bo właśnie dużo osób w Polsce, mam wrażenie, chyba myśli, że koreańska pielęgnacja to jest taka, wiesz, właśnie delikatna, niepodrażniająca skóry, a to tak nie do końca wygląda, bo takich produktów jest naprawdę sporo, bo właśnie Koreańczycy lubią sobie tak wszystko z tych porów wyciągać. Tak, i to jeszcze w takich nietypowych, dziwnych sposobach, jak na przykład maska, która ma być sauną. Że to jest bardzo ciekawe, tylko no problemem jest to, że jak Ci się nie sprawdzi, no to wiadomo, że kupować taki produkt i potem... Bo to też nie jest tani produkt, nie? Tak. Raczej nawet w Korei jest bardzo drogi. Właśnie to jest specyficzne, bo w ogóle ta nazwa marki jest specyficzna, bo ona się nazywa Toryhop. Właśnie to ma, generalnie pomysł na tą markę jest zaczerpnięty z Finlandii, gdzie tam mają właśnie te sauny i oni mają dwa rodzaje masek. Właśnie tą taką saunę i mają też taką błotną, którą się tak roluje i ona zmienia kolor, więc wszystko po prostu, żeby te pory, tak wiecie, wyczyścić dogłębnie, więc no to jest taki typowy produkt dla osób, które no mają bardziej raczej tłustą skórę, problem z zapychaniem, no i też nie polecamy używać, tak, nie polecamy używać codziennie, bo tam jest napisane, żeby nie używać codziennie. Tylko tam wiecie, raz czy dwa razy w tygodniu. I raczej dla osób, które mają z tym problemy, a nie używać to, jeżeli nie mamy problemów, bo możemy sobie tylko zaszkodzić. To prawda, no i faktycznie nawet jak macie tłustą skórę, ale macie inne rzeczy w swojej pielęgnacji, które właśnie dość Wam te pory czyszczą, no ja na przykład teraz nie widzę potrzeby w ogóle, żeby kupować taki produkt. Z chęcią bym wypróbowała, ale no moja skóra nie wygląda aż tak źle, więc nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Na mężach przetestujemy. Tak. Może to jest dobry pomysł. Może to jest dobry pomysł. Dobra, ale dajcie nam znać w ogóle, które z tych produktów Was zaciekawiły najbardziej i który byście chciały kupić. Tak, a do tego czasu zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i Widzimy się kolejnym razem. pa!